Siemanko! Filmów na temat tego, co należy kupić na pierwszy motocykl, co kupić na start przygody z motocyklami jest tyle, że mogłoby nie wystarczyć czasu w tym stuleciu na ich obejrzenie. Jednym z lepszych filmów, jakie oglądałem, jest film mojego ziomka, w którym to jak kawa na ławę wykłada, że jedyny prawilny wybór to jakiś litrowy przecinak. I nie ma co się bawić w inne pierdziawki. Zresztą sami sprawdźcie, tutaj macie jego nazwę kanału i nazwę filmu, ale też podlinkuję go wam w prawym górnym rogu. O tu. Gość jest trochę dziwny, ale w sumie dobrze gada. Polecam. A skoro autoreklamę mamy już za sobą, to możemy przejść do konkretu. Gdybym miał komuś coś polecić na początek przygody z motocyklami, to poleciłbym Litra. No nie, tak już na poważnie to nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Coś jak wybór pierwszego aparatu do fotografii amatorskiej. Lepiej szkło, czy lepiej bezlusterkowiec, kitowy obiektyw, czy od razu inwestycja w jakąś stałkę i tele, a może cyfrówka. No nie można jednoznacznie doradzić w tym temacie, bo na start trzeba poznać potrzeby, chęci i przede wszystkim umiejętności osoby, której polecamy. Podobnie jest z motocyklami. Nie ma jednego w 100% idealnego motocykla na start. Jeden będzie chciał zaczynać od 125, drugi od razu weźmie 600 cm. A i są kozacy, co jako pierwsze moto biorą Hayabusę. Powinienem powiedzieć na tych ostatnich dawcy? Oczywiście, że nie. Jeżeli możesz swoją przygodę z fotografią zacząć od Sony A7 III ze stałką 35 mm i do tego jakieś tele na przykład 70-300, gdzie za cały zestaw pewnie dasz z 15 000 złotych albo i więcej, to dlaczego nie? Wiadomo, od razu Rzymu nie zbudowano, więc pewnie od pierwszego dnia nie wykorzystasz w 100% możliwości tego aparatu. Ba, może nigdy nie będziesz robił zdjęć jak profesjonalista, który ma nawet dużo gorszy sprzęt. Ale czy to ma znaczyć, że musisz kupić sobie jakiegoś, nie wiem, Coolpixa A1000? Nie. To samo jest z motocyklami. Masz możliwości, chęci i wystarczająco dużo oleju w głowie, aby zasiąść za sterami Hayabusy? Kupuj! To ty, nie koledzy z bloku czy nieznajomi z Facebooka będą na nim jeździć. A w drugą stronę, chcesz kupić sobie Burgmana 125? Bierz i ciesz się jazdą. A opinie negatywne, że kupiłeś pierdziawkę, że to dobre dla dzieci, jakby to powiedzieć, miej wyjebane, a będzie ci dane. No ale jakby nie patrzeć, ma to być film na temat konkretnych motocykli z naciskiem, że to najlepsze na start. Więc powiem tak, gdybym musiał, podkreślam, gdybym musiał określić się co do jednego modelu, jednej grupy motocykli, które uważam za idealne na start przygody, to bez wahania powiem, że są to te trzy modele. Honda CB500, Kawasaki ER5 i Suzuki GS500. Te trzy maszyny to chyba najbardziej normalne, ułożone maszyny, jakie można spotkać na rynku. Ich stosunek mocy do tego, jak ją oddają, jest idealny. Nie są to jakieś słabe bąki, na których przy sprincie do 100 km na godzinę można zasnąć. Jednocześnie moc oddawana jest w bardzo przewidywalny sposób i chwilowa słabość kierownika takiego motocykla nie powinna zakończyć się utratą gruntu pod nogami. Nie są to też ciężkie maszyny, z którymi byłby problem podczas ciasnych manewrów. Jednocześnie nie są to małe 50, na których dorosły facet będzie wyglądał jak na rowerze. Są idealnie skrojone do ruchu miejskiego, lawirowania między autami. Jednocześnie można na nich spokojnie wybrać się w długą podróż, pakując kufry, sakwy i żonę. Ich prostocie konstrukcji dorównuje tylko cena serwisów. Czego by nie robić, a robi się tam mało, to ceny usług i części nie zwalą was z nóg i nie doprowadzą do wściekłości waszych żon, dziewczyn czy chłopaków. Ponadto ich wygląd jest ponadczasowy. Coś jak Audi A4B7 lub BMW E60. Niby to już prawie pełnoletnie samochody. A4B7 ma już 16, zaraz 17 lat, a BMK 5 ma już, o Jezu, 18 sztuka. Ale to wciąż piękne auta z charakterem. Tak samo te motocykle, nie będę wam ściemniał. Moim faworytem zawsze było Kawasaki ER5. W mojej opinii najładniejszy z całej trójki rodzeństwa. I w sumie dlatego ją kupiłem. Mimo że CB500 miało więcej kuniów, a na rynku było aktualnie więcej GS-ów, to ER5 urzekła mnie. Oj, urzekła. No, ale może trochę specyfikacji tych maszyn. Kawa, CB, GS. Taka kolejność.
Okres produkcji Kawasaki ER5 to lata między 1997 a 2006. Honda CB500 była produkowana nieco wcześniej, bo od 1993 do 2003 roku. Ale całą tą rodzinkę miejskich 500 zapoczątkowało Suzuki GS500, którego produkcja zaczęła się w 1989 roku i trwała do 2004 roku. Suzuki od startu stało się jasną gwiazdą w gwiazdozbiorze motocykli i zawładnęło sercami żądnych wrażeń motocyklistów. Natomiast sercem tych motocykli to w każdym wypadku są rzędowe dwucylindrówki tzw. R2, gdzie ER5 ma 498 cm3, CB ma 499 cm3, a GS ma 487 cm3. Silniki te generują moc na poziomie 50 koni mechanicznych i 43 Nm dla Kawasaki, 57 koni mechanicznych i 47 Nm w Hondzie oraz 46 koni mechanicznych i 39 Nm w Suzuki. Prędkości maksymalne tych motocykli to odpowiednio dla ER5 GS500 185 km na godzinę, a dla Hondy CB500 to 180 km na godzinę. Honda wydaje się w tej stawce najwolniejsza, ale to ona ma najlepsze przyspieszenie do 100 km na godzinę, które wynosi 4,7 sekundy. Potem ex aequo Suzuki GS500 i Kawasaki ER5 z około 6 sekundami do 100 km na godzinę. Patrząc na te dane może się wydawać, że wolno, bo fazer litrowy ma 3,3 sekundy do setki, ale spójrzcie na to z innej strony. Większość aut na naszych drogach objedziecie do pierwszej setki. Dopiero taka na przykład Skoda Superb z największym, bo 272-konnym silnikiem robi 5,6 sekundy do setki. A reszta jakieś 2.0 TDI czy 1.8 Turbo to są czasy na poziomie 8-9 sekund. Wracając do motocykli, każdy z nich z motocykli posiada 6-stopniową skrzynię biegów, a ich działanie można opisać jako dobre. Tak przynajmniej wynika z recenzji, jakie przeczytałem na temat Hondy i Suzuki. O ER5 złego słowa powiedzieć nie mogę. Motocykle te mają również zbliżoną wagę, odpowiednio 174, 170 i 174 kg, a więc jak dobrze pamiętam ważą mniej więcej tyle co Yamaha R6. Dobrze mówię, czy coś mi się pomieszało? Chwilunia, sprawdźmy. Yamaha R6, waga... No okej, może ciut więcej ważą, ale to wciąż bardzo dobra waga. Z racji tego, że są to bliźniacze konstrukcje, to opony mają takie same, czyli 110 70 17 na przodzie i 130 70 17 na tyle. Bardzo rozsądnie cenowo wychodzi wymiana takich opon i należy też wspomnieć, że nie będziecie ich zmieniali po kilku tysiącach kilometrów, bo najzwyczajniej w świecie nie będzie takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o pojemność baku, to mamy tu małe rozbieżności, bo ER5 ma 17 litrów, CB500 ma 18, a GS500 ma 20. Patrząc po spalaniu, to ER5 średnio 4,9 litra na 100 km, co daje na baku około 346 km. CB500 średnio 4,25 litra, co daje na baku około 423 km i GS500 średnio 4,65 litra, co daje na baku około 430 km. Oczywiście należy pamiętać, że są to dane użytkowników motocykli. Jakoś tam wyliczone, ale no nie można tego przyjmować za pewnik. Wasze spalania mogą być zgoła inne, 0,5 mniej albo 2 litry więcej. Zależy jak wam ręka na gazie leży. Z własnego doświadczenia potwierdzam, że ER5 paliło w granicach 5 litrów, ale to była raczej ta górna granica. Bo co by się nie oszukiwać, nie byłem fanem eco-drivingu jak miałem Kawasaki i raczej zawsze obroty były w tych górnych wartościach. No okej, a jak o wartości mowa, to jest to kolejna zaleta, jeżeli chodzi o te motocykle. Chcąc zaopatrzyć się w jeden z tych egzemplarzy, nie potrzebujemy nastu tysięcy złotych w portfelu. Te motocykle możemy spokojnie znaleźć w cenach od 3000 zł za egzemplarz kup mnie i zrób mnie, do około 8-9 tysięcy za wycyckaną perełkę. I tak, Kawasaki ER5 możecie znaleźć właśnie w cenach od 2,5 do nawet 9 tysięcy złotych. Honda CB500 to wydatek od 2 do 8 tysięcy złotych. Suzuki GS500 to również od 2 do 8 tysięcy złotych, przy czym należy pamiętać, że te dolne wartości to raczej za papiery, bo resztę trzeba robić. Słuchajcie, jak chcecie, to zróbcie sobie teraz print screena, co by można było iść z argumentami do żony, mamy, dziewczyny. Tylko nie zaczynajcie gadki. Czy mogę sobie kupić? Bo od razu dostaniecie soczyste nie. Tylko zacznijcie jak mężczyźni lub kobiety.
Kochanie, kupuję motocykl, tu masz specyfikacje, doradź mi tylko, który wybrać. I nie ma tu podanych kolorów. No nic, myślę, że w tym filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że coś Wam tam pomogłem, że coś rozjaśniłem w temacie pierwszego motocykla. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dajcie łapkę w górę jak film Wam się podobał, napiszcie jaki według Was jest najbardziej pierwszy motocykl. Szerokości na drodze, na razie, cześć!